Abris Capital jest sygnatariuszem apelu skierowanego przez inwestorów do Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia ambitnej wersji dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten apel został przygotowany przez 3 główne organizacje zrzeszające odpowiedzialnych inwestorów, czyli przez The Principles for Responsible Investment, Eurosiv i Investor Alliance for Human Rights. Oraz, co ważne, podpisany przez ponad 140 firm inwestycyjnych, które zarządzają aktywami ponad 1,5 biliarda dolarów. Instytucje finansowe w apelu, o którym wspominam, mówią o 5 postulatach. Po pierwsze, realizacja tej dyrektywy powinna być obowiązkowa dla instytucji finansowych i finansowych i ta dyrektywa doskonale uzupełnia inne regulacje skierowane do rynku finansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mówię tu o takich regulacjach jak Sustainable Finance Disclosure Regulation. Po drugie, inwestorzy apelują, żeby obowiązek raportowania czynników zrównoważonego rozwoju został rozszerzony na większą liczbę podmiotów, spółek oraz instytucji finansowych. Dlaczego? Dlatego, że ten obowiązek raportowania czynników zrównoważonego rozwoju pozwoli inwestorom na dostęp do danych w zakresie zrównoważonego rozwoju, a zatem pozwoli lepiej, bardziej efektywnie wprowadzić procesy, które umożliwią realizowanie tego obowiązku należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po trzecie, to jest bardzo ważne, wskazanie w dyrektywie konkretnej odpowiedzialności członków rad nadzorczych i zarządów w zakresie stosowania tej dyrektywy. Jeśli wskażemy konkretnie, kto jest odpowiedzialny i rzeczywiście jeśli wskażemy na członków boardu, czyli organów nadzorczych i zarządczych, wtedy jest szansa, że ta dyrektywa będzie efektywnie implementowana do praktyki biznesowej. Po czwarte, i to jest również istotne, powiązanie zmiennych czynników wynagradzania zarządów z realizacją celów tej dyrektywy. I tutaj oczywiście jest ten element zawarty, natomiast ten element jest zawarty bardzo wąsko i odnosi się tylko do kwestii związanych z celami klimatycznymi. Natomiast zwracamy uwagę, że to nie tylko klimat, ale również kwestie społeczne związane z ładem korporacyjnym. I po piąte, co jest równie ważne, dyrektywa zwróciła uwagę przede wszystkim na kwestie klimatyczne. Bardzo dobrze, natomiast to, co jest słabością tej dyrektywy i o co warto ją uzupełnić, to o wskazanie konkretnych odpowiedzialności, czyli kto jest odpowiedzialny za realizację celów klimatycznych, zgodnie z jakim standardem, zgodnie z jakimi celami i to, co jest jeszcze jedno istotne, to kto będzie rozliczał realizację tych celów, czyli jaki będzie nadzór i kontrola nad realizacją tych celów. Inwestorzy i tak już teraz wykonują działania w zakresie należytej staranności zarówno na etapie inwestycyjnym, czyli due diligence, jak i na etapie monitoringu, czyli sprawdzania, czy aktywa, które mają w portfelu, nie generują ryzyk, również ryzyk właśnie związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zatem zarówno ta siła oddziaływania rynku inwestycyjnego, jak i narzędzia, które już funkcjonują, powodują, że ta dyrektywa może zostać efektywnie wdrożona przez instytucje finansowe, co myślę dość jasno zostało zawarte w tym apelu inwestorów do Komisji Europejskiej.